Szukasz taniego, cichego i energooszczędnego sprzętu pod Home Assistanta, który będzie działać niezawodnie 24 godziny na dobę? Dzisiaj pokażę Ci, jak z terminala HP T630 zrobić solidną bazę dla Twojego inteligentnego domu i to bez żadnego kombinowania. Sprzęt za mniej niż 300, który spokojnie uciągnie cały system automatyki domowej. Brzmi dobrze? No to lecimy. Cześć! Z tej strony Michał z kanału DomoSmart, gdzie technologia łączy się z codziennością. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętaj proszę o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. To naprawdę pomaga rozwijać mój kanał. A jeśli chcesz jeszcze bardziej mnie wesprzeć, zajrzyj do opisu pod filmem, znajdziesz tam kilka prostych opcji wsparcia. Z góry wielkie dzięki. Jeśli jesteś ze mną od początku, to może pamiętasz jeden z moich pierwszych odcinków, w którym instalowałem Home Assistanta na maszynie wirtualnej w środowisku Windows, korzystając z Oracle VirtualBox. Jest to świetna opcja na start i pierwsze testy, ale dziś robimy coś bardziej na poważnie. Przechodzimy na dedykowany sprzęt. Zainstalujemy Home Assistanta na terminalu HP T630 z użyciem Proxmoxa oraz HAS.io, czyli Home Assistant Operating System. Na samym początku chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego mój wybór padł właśnie na HP T630. Dla mnie to idealna platforma pod Home Assistanta. Jest bardzo tani, a przy tym wystarczająco wydajny, żeby obsłużyć całą domową automatykę. Uważam też, że Home Assistant powinien działać na dedykowanym sprzęcie. Nie warto wrzucać na niego innych usług, eksperymentów, Dockera z Plexem, oprogramowania pod NAS i tysiąca innych rzeczy. To ma być po prostu stabilna i niezawodna jednostka. Dlatego, jeśli ktoś chce używać terminala także do innych celów, spoko. Ale najlepiej mieć do takich zabaw po prostu drugi egzemplarz. T630 to idealna baza pod Home Assistant. Ma pasywne chłodzenie, więc jest absolutnie bezgłośny. Można go także spokojnie postawić nawet w salonie pod telewizorem i nikt go nie usłyszy, a dzięki kompaktowej budowie pewnie nawet i nie zauważy. No i oczywiście pobór prądu. U mnie, uśredniając, jest to około 13 W, czyli tyle co praktycznie zwykła żarówka LED. No i tutaj mam terminal HP T630 i właśnie na nim zainstalujemy nasz system. Jeśli chcesz zobaczyć więcej detali na temat tego sprzętu, testy wydajnościowe i pełny opis tego modelu, polecam świetny materiał na kanale TataGeek. Link do recenzji znajdziesz oczywiście w opisie pod tym filmem. Możesz też dać znać w komentarzu na kanale DataGeek, że przyszedłeś z mojego kanału DomoSmart. Myślę, że będzie mu miło. Do rozpoczęcia całego procesu potrzebujesz kilku rzeczy. Terminala HP T630 z zasilaczem, klawiatury, monitora lub telewizor. Standardowo HP T630 posiada dwa porty DisplayPort, więc jeśli posiadasz monitor lub telewizor tylko z wejściem HDMI, będziesz także potrzebować takiej najtańszej przejściówki z DisplayPort na HDMI. No i na koniec oczywiście będzie nam także potrzebny pendrive, minimum 4 GB, z którego będziemy instalować Proxmoxa. Mysz nie jest konieczna, ale może się przydać, choć wszystko spokojnie ogarniemy z samą klawiaturą. W pierwszym kroku zaczniemy oczywiście od przygotowania naszego pendrive'a, aby móc z niego zainstalować Proxmoxa na naszym terminalu HP T630. Pierwszą rzeczą, jaką musimy wykonać, to wejście na stronę proxmox.com. Po wejściu na stronę przechodzimy do zakładki Downloads. Tutaj widoczna będzie pozycja Proxmox Virtual Environment 8.4 ISO Installer. Po prawej stronie mamy przycisk do pobierania, zatem klikamy w przycisk Download. Po pobraniu naszego pliku ISO możemy przejść do pobrania i zainstalowania oprogramowania Balena Etcher, który będzie dla nas niezbędny do tego, aby móc nasz plik ISO załadować na naszego pendrive'a. W tym celu musimy wejść na stronę etcher.balena.io, a następnie kliknąć w przycisk dostępny na dole Download Etcher. Następnie klikamy w odpowiednią wersję naszego systemu operacyjnego, w tym przypadku jest to Windows i klikamy w przycisk Download. W momencie, kiedy pobierze nam się
nasza balena, możemy ją zainstalować. Po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania Balena Etcher możemy naszego pendrive'a włożyć do portu USB w komputerze. Gdy pendrive jest już w naszym komputerze, możemy przystąpić do procesu nagrania naszego pliku ISO na naszego pendrive'a. W tym celu w pierwszym kroku w oprogramowaniu Balena Etcher klikamy przycisk Flash from File. Gdy pojawi nam się okno z możliwością wyboru pliku, odnajdujemy nasz świeżo ściągnięty plik ISO, a następnie wybieramy go. Następnie musimy wybrać naszego pendrive'a, czyli klikamy Select Target, a następnie zaznaczamy nasz pendrive. To, co jest ważne, to to, że podczas procesu flashowania wszystkie dane na naszym pendrive'ie zostaną usunięte. W związku z tym przygotujcie sobie taki pendrive, z którego nawet jeżeli usuniecie te dane, nie będzie Wam ich szkoda. Na sam koniec klikamy Flash i czekamy, aż nasz pendrive zostanie przygotowany. W momencie, kiedy dane zostaną przegrane na naszego pendrive'a, nastąpi jeszcze procedura tak zwanej walidacji, czyli Balena Etcher sprawdzi, czy ten plik ISO, który został na niego nagrany, został nagrany prawidłowo. Po poprawnym wgraniu naszego pliku ISO oraz jego walidacji mamy informację na temat tego, że nasze flashowanie, czyli nagrywanie pliku ISO na pendrive'a zostało zakończone. W związku z tym możemy bezpiecznie usunąć naszego pendrive'a z naszego komputera i przenosimy się do naszego terminala. Kiedy nasz pendrive jest już gotowy, możemy przystąpić do tego, aby podłączyć nasz terminal do naszego monitora bądź telewizora, podłączyć do niego także klawiaturę, no i oczywiście zasilanie. Gdy to wszystko zrobimy, możemy wcisnąć przycisk zasilania na terminalu, a następnie na naszej klawiaturze wciskamy szybko i cyklicznie klawisz F10 aż do momentu pojawienia się systemu BIOS. Gdy jesteśmy już w systemie BIOS, czyli takim systemie operacyjnym płyty głównej naszego terminala, możemy przejść do wykonania pierwszych zmian. Pierwszą taką rzeczą, którą musimy wykonać, jest to boot order, czyli ustawienie w taki sposób naszego terminala, aby w pierwszej kolejności próbował wystartować nam obraz, który mamy na pendrive. W związku z tym przechodzimy klawiaturą strzałkami do pozycji boot order, a następnie tutaj musimy przenieść na górę, czyli wciskamy przycisk Enter na naszym USB hard drive i przenosimy go na samą górę. Następnie przenosimy nasz UEFI z wykrytym dyskiem twardym 256 GB bądź innym w Waszym przypadku i przenosimy go na drugą pozycję. W momencie, kiedy mamy już ustawioną w pierwszej kolejności USB hard drive, a następnie UEFI, możemy wcisnąć przycisk F10, aby wyjść z tego menu i przejść do dalszej konfiguracji. Kolejną rzeczą, którą musimy wykonać, znajduje się ona w zakładce Security. I w zakładce Security schodzimy na dół do opcji System Security. Tutaj musimy upewnić się i jeżeli jest wyłączona, włączyć opcję Virtualization Technology i możemy to zrobić poprzez zaznaczenie tej opcji i wciśnięcie przycisku spacji. Kiedy mamy ustawioną opcję Enable, możemy za pomocą przycisku F10 zaakceptować nasze zmiany i wrócić do menu Security. Następnie przechodzimy do zakładki Advanced, a następnie wybieramy pierwszą pozycję od góry, czyli Power On Options. Jest to też bardzo ważna tutaj opcja, którą musimy przestawić, czyli After Power Loss zmieniamy z opcji Off na opcję On. Następnie zatwierdzamy przyciskiem F10 i dzięki temu ustawieniu dokonaliśmy zmiany, która spowoduje, że w momencie, kiedy nasz terminal zostanie wyłączony z powodu na przykład braku prądu, to po jego powrocie terminal automatycznie się uruchomi, uruchamiając Proxmoxa i zainstalowanego na nim Home Assistanta. Kiedy wszystkie nasze opcje mamy już wykonane, możemy naszego pendrive'a wsadzić do terminala, a następnie zatwierdzić wszystkie zmiany w BIOSie, wciskając przycisk F10 oraz wybierając opcję Save, Changes and Exit. Następnie
klikamy opcję Yes, czyli potwierdzamy, że wszystkie zmiany, które dokonaliśmy w BIOSie, chcemy zachować. Po kliknięciu przycisku Yes następuje ponowne uruchomienie naszego terminala i dzięki temu terminal automatycznie powinien uruchomić nam skrypt instalacyjny zawarty na naszym pendrive'ie. Czekamy zatem chwilę do pojawienia się okienka, które umożliwi nam instalację Proxmoxa. Po ponownym uruchomieniu naszego terminala T630 i pojawieniu się okna instalatora możemy przejść do samego procesu instalacji. W związku z tym wybieramy pierwszą opcję, która nam się pojawia, czyli Install Proxmox Virtual Environment w wersji graficznej, czyli Graphical, a następnie zatwierdzamy przyciskiem Enter. Teraz chwilę musimy poczekać, aż sam instalator nam się załaduje, gdzie będziemy mogli zainstalować samego Proxmoxa i poustawiać wszystkie niezbędne rzeczy. Po załadowaniu się już samego instalatora mamy również dostępny kursor myszy, natomiast jako że myszy nie podłączyliśmy i będziemy korzystać z samej klawiatury, będziemy w takim razie nawigować klawiaturą po całym instalatorze. Na samym początku mamy ekran początkowy, w którym musimy zaakceptować warunki korzystania i licencji Proxmoxa. Za pomocą przycisku Tab musimy kliknąć tyle razy, aż wokół przycisku tutaj I agree pojawi nam się taka mała obwódka. Jeżeli będzie ona już widoczna, wciskamy przycisk Enter, aby przejść dalej. W kolejnym oknie mamy do wyboru dysk twardy, na którym chcemy tutaj zainstalować naszego Proxmoxa. Więc jeżeli posiadamy dwa dyski, no to musimy tutaj za pomocą Target Hard Disk wybrać ten dysk, z którego chcemy skorzystać. W naszym przypadku mamy dostępny tylko jeden dysk, więc zatwierdzamy to, a następnie za pomocą przycisku tabulacji przechodzimy do kolejnego okna Next. W kolejnym oknie musimy wybrać nasz region, w którym aktualnie się znajdujemy. Jest to niezbędne po to, aby Proxmox odpowiednio mógł nam zarządzać kwestiami związanymi z lokalizacją, czasem, datami, no i oczywiście językiem samego interfejsu, jeżeli jest dostępny w języku polskim. Oczywiście układ klawiatury musimy tutaj zweryfikować również, czy mamy ustawiony polski schemat klawiatury. Możemy przejść dalej za pomocą przycisku Next i w tym momencie musimy nadać hasło do naszego Proxmoxa. I to hasło będziemy wykorzystywać zarówno wtedy, kiedy będziemy logować się na konto roota poprzez klienta SSH, jak i również to samo hasło będziemy także wykorzystywać poprzez interfejs użytkownika dostępny poprzez przeglądarkę do zarządzania naszym Proxmoxem. Zatem ustawiamy sobie tutaj hasło na takie, jakie chcemy, a następnie w ostatnim oknie wpisujemy adres e-mail, który będzie służyć do wysyłania komunikatów systemowych. Jest to oczywiście adres e-mail mój testowy, z którego nie korzystam na co dzień, ale do zabaw z Home Assistantem jak najbardziej się nadaje. Następnie przechodzimy Next. No i na kolejnym ekranie musimy wybrać sobie interfejs sieciowy, z którego będziemy korzystać. Jeżeli posiadacie T630 z dwoma interfejsami, czyli z portem ethernetowym na podpięcie przewodu LAN oraz na kartę Wi-Fi, pamiętajcie, aby wybrać tutaj tą opcję, która pozwoli Wam na podłączenie właśnie przewodem do naszej sieci lokalnej Waszego terminala, z tego względu, że tylko poprzez właśnie kartę sieciową, właśnie ethernetową i podłączenie się przewodem do naszej sieci LAN będziecie w stanie utworzyć kolejne maszyny wirtualne na naszym Proxmoxie, nadając im inne adresy IP, co jest rzeczą niezbędną z tego względu, że Proxmox będzie posiadał swoje IP, a Home Assistant będzie posiadać swoje inne, osobne IP, podobnie jak to miało miejsce w momencie, kiedy instalowaliśmy Home Assistanta w środowisku wirtualnym Oracle VirtualBox na Windowsie. I tutaj wybieramy w takim razie i potwierdzamy, że mamy wybrany odpowiedni interfejs sieciowy. Następnie nadajemy hostname'a, czyli nazwę naszego Proxmoxa, taką przyjazną w naszej sieci. W naszym przypadku będzie to proxmox.local,
a następnie wpisujemy adres IP, stały adres IP, który chcemy nadać dla naszego terminala i Proxmoxa na nim zainstalowanego. W związku z tym nadajemy tutaj taki adres IP i jaką klasę adresów IP mamy u nas wewnątrz sieci. Może to być 192.168.0 coś tam, to może być 192.168.1 coś tam i tak dalej, i tak dalej. Może to być też klasa adresacji 10.0.0 coś tam. W moim przypadku jest to 192.168.0 i taką klasę adresacji tutaj nadamy, wpisując 192.168.0.15. Jest to wolny adres w mojej sieci, w związku z tym mogę taki wykorzystać. Następnie w tym krótkim polu musimy wybrać klasę podsieci, jaką mamy, czyli tak naprawdę za pomocą tutaj odpowiedniej wartości ustawiamy maskę podsieci. Tutaj my w tym przypadku wykorzystamy klasę 24 i będzie to klasa, którą praktycznie 99,9% z Was zapewne będzie posiadać u siebie w domu, czyli klasa adresacji 255.255.255.0. Następnie ustawiamy naszego gatewaya, czyli adres IP naszego routera w sieci domowej. Jest to 192.168.0.1 oraz adres naszego serwera DNS, który możemy ustawić dokładnie taki sam jak adres naszej bramy, czyli naszego gatewaya, czyli 192.168.0.1. Następnie za pomocą taba przechodzimy dalej do zakładki Next i tutaj mamy już podsumowanie związane z instalacją naszego Proxmoxa. I tutaj warto jest wejść na tą opcję Automatically Reboot After Successful Installation i odznaczyć tą opcję po to, żebyśmy po prostu wiedzieli, kiedy możemy zrestartować naszego Proxmoxa w sposób ręczny, czyli nie ominie nas tak naprawdę ekran zakończenia instalacji. Następnie podświetlamy przycisk Install i klikamy Enter. No i w tym momencie następuje już instalacja naszego Proxmoxa na naszym terminalu. No i oczywiście musimy poczekać, aż ta nasza instalacja się zakończy. Dlatego też przewinę ten moment. No i widzimy się w momencie, kiedy już Proxmox będzie zainstalowany. I tak oto udało nam się zainstalować naszego Proxmoxa. W związku z tym teraz, zanim system zostanie zrestartowany, możemy wykonać dwie operacje. Przede wszystkim możemy naszego pendrive'a z obrazem ISO Proxmoxa wyjąć, a następnie możemy podłączyć nasz przewód ethernetowy do naszego terminala. Gdy już to zrobimy, możemy zaznaczyć opcję Reboot. Jeśli wszystko udało się w sposób prawidłowy, po ponownym uruchomieniu i z podłączonym przewodem Ethernet do naszego Proxmoxa powinniśmy zobaczyć ekran startowy, w którym Proxmox wita nas w swoim środowisku wirtualizacyjnym. W związku z tym możemy sprawdzić, czy faktycznie wszystko nam działa, wpisując Proxmox login root, a następnie wpisując nasze hasło, które ustaliliśmy na ekranie instalacyjnym. Następnie zatwierdzamy przyciskiem Enter i widzimy, że poprawnie zalogowaliśmy się do naszego Proxmoxa. W tym momencie tak naprawdę, jeżeli macie terminal nie w tym miejscu, w którym chcecie mieć go na co dzień, jest to najwyższa pora, żeby odłączyć również klawiaturę, odłączyć monitor oraz ustawić nasz terminal T630 w tym miejscu, w którym faktycznie chcecie go mieć, czyli tam, gdzie de facto macie również dostępny przewód internetowy. Skoro instalacja została już potwierdzona i mamy system Proxmox zainstalowany, możemy przejść do jego konfiguracji już poprzez interfejs w przeglądarce internetowej. Po wpisaniu w naszej przeglądarce internetowej na naszym zwykłym komputerze adresu 192.168.0.15/8006 bądź innego adresu IP, który nadaliście dla Waszego Proxmoxa, natomiast adres IP z końcówką 2.8006, powinien pojawić Wam się ekran logowania do panelu zarządzania środowiskiem wirtualizacyjnym. I tutaj również podajemy tak naprawdę te same dane, które podalibyśmy w konsoli SSH, czyli username dajemy
root, a następnie wpisujemy hasło, które nadaliśmy podczas instalacji. No i jeżeli chodzi o język, możemy skorzystać albo z języka angielskiego, albo z języka polskiego. I szczerze powiedziawszy, ja osobiście wolę język angielski i mógłbym przełączyć dla Was również na język polski, ale bym się chyba nie połapał, co gdzie jest. W każdym razie możemy również zaznaczyć save username po to, żeby nie musieć w przyszłości wpisywać root jako nasz username, ale hasło znowu będziemy musieli podać za każdym razem. Klikamy, jesteśmy już zalogowani. Mamy tutaj informacje na temat błędnej subskrypcji, natomiast jest to komunikat, który tak naprawdę możemy kompletnie olać. On będzie nam się pojawiać za każdym razem, kiedy będziemy wchodzili do Proxmoxa, ponieważ ustawione standardowo są paczki płatne w Proxmoxie, z których my i tak korzystać i instalować nic nie będziemy, więc że tak powiem, możemy jak najbardziej sobie za każdym razem ten komunikat pomijać, klikając przycisk OK. I de facto, kiedy mamy już naszego Proxmoxa zainstalowanego, skonfigurowanego i potwierdzonego jego działanie, możemy przejść do utworzenia naszej maszyny wirtualnej z systemem Home Assistant. Kiedy Proxmox jest już zainstalowany, możemy tak naprawdę przejść do ostatniego kroku, czyli instalacji naszego Home Assistanta jako maszynę wirtualną w naszym Proxmoxie. W tym celu przechodzimy do naszego panelu zarządzania poprzez przeglądarkę do naszego Proxmoxa, a następnie w nowej karcie wchodzimy na adres, za pomocą którego dostępne są skrypty automatyzujące instalację Home Assistanta na serwerze. Po wejściu na tą stronę klikamy w przycisk View Scripts, a następnie wyszukujemy tutaj u góry w przeglądarce oprogramowania Home Assistant. I teraz mamy tutaj do wyboru parę opcji, czyli możemy zainstalować jako kontener bądź jako maszyna wirtualna. I nas interesuje tutaj ta opcja przedostatnia, którą mamy z dopiskiem VM na końcu. Klikamy w takim razie w tą opcję, a następnie jedyne co musimy zrobić to skopiować tutaj tą linijkę kodu, która nam się pojawiła. Możemy to zrobić za pomocą przycisku kopiowania i wracamy do naszego Proxmoxa po to, aby móc utworzyć maszynę. W związku z tym przechodzimy tutaj z Data Center na poziom niżej do pozycji Proxmox, a następnie wciskamy przycisk Shell. Powoduje to uruchomienie konsoli SSH z poziomu interfejsu użytkownika. W związku z tym nie musimy nawet ściągać na nasz komputer oprogramowania takiego jak PuTTY, żeby za jego pomocą połączyć się bezpośrednio z maszyną i terminalem SSH. Gdy pojawi nam się to okno, musimy wkleić tą komendę, którą przed chwilą skopiowaliśmy, a następnie zatwierdzić przyciskiem Enter. W tym momencie mamy już kolejny konfigurator, tym razem już z poziomu naszego Proxmoxa do instalacji naszej maszyny Home Assistant. Klikamy przycisk Yes. Tutaj tak naprawdę mamy do wyboru dwie opcje. Mamy zapytanie, czy instalator ma użyć standardowych ustawień. Zmieniamy zamiast Yes, przechodzimy klawiszem w prawo na przycisk Advanced, ponieważ pewne rzeczy, pewne ustawienia chcemy ustawić sami. Klikamy, zatwierdzamy jako Advanced, a następnie wybieramy wersję Home Assistanta, jaką chcemy mieć zainstalowaną. I tutaj warto wybrać tą wersję stabilną. Następnie za pomocą tabulatora przechodzimy do przycisku OK. W kolejnym kroku ustawiamy sobie ID maszyny, za pomocą której Proxmox identyfikuje wszystkie utworzone maszyny. I tutaj możemy zostawić standardowy pierwszy wolny ID, czyli numer 100. Zatwierdzamy przyciskiem Enter i czekamy, aż pojawi się kolejny ekran. W kolejnym etapie wybieramy rodzaj maszyny, jaką posiadamy, nie zmieniamy, zostawiamy tak jak było. I tutaj mamy ustawienia związane z dyskiem twardym. Jeżeli chodzi o dysk twardy, w naszym przypadku mamy dysk twardy 256 GB, z czego część oczywiście jest zarezerwowana tutaj na nasz system z Proxmoxem, więc możemy sobie tutaj odjąć jakieś 32 GB i ustawić jako 200 GB, czyli zapełnimy praktycznie i damy naszemu Home Assistantowi większość dostępnego miejsca dostępnego na dysku. 32 GB jest to wartość zdecydowanie za mała. Oczywiście na początku w zupełności wystarczająca,
ale wiem z doświadczenia, że po pół roku, po roku czasu tych danych, w zależności od tego, ile macie urządzeń, może Wam naprawdę dużo urosnąć, więc tutaj decydujemy się na wpisanie jak największej dostępnej wartości. Następnie mamy opcje związane z cache'em dysku i tutaj tak naprawdę zostawiamy również tą opcję domyślną, klikamy OK. No i mamy hostname'a, czyli podobnie jak w Proxmoxie nadawaliśmy naszego przyjaznego hostname'a, no to tutaj również możemy coś takiego zrobić i dajemy sobie ha.local. Następnie mamy CPU model, dajemy standardową wartość, dajemy OK i tutaj musimy teraz zaalokować ilość rdzeni, jakie chcemy przeznaczyć na naszego Home Assistanta. I tutaj w tym przypadku oczywiście dajemy maksymalnie tyle, ile jesteśmy w stanie dać, czyli 4 rdzenie. A następnie wciskamy przycisk OK. Następnie musimy zaalokować odpowiednią ilość RAMu. W naszym przypadku mamy tutaj 4 GB RAMu, co jest troszeczkę, co jest dla mnie osobiście wartością trochę za małą. Natomiast na tym sprzęcie akurat mamy tylko 4 GB. Będzie jak najbardziej chodzić nasz Home Assistant, ale że tak powiem, dla mnie osobiście i u siebie w swoim Home Assistancie, w swoim HP T630 ma 8 GB RAMu i jest to według mnie ilość idealna w punkt po to, żeby mieć Home Assistanta. Zatwierdzamy, następnie wybieramy Bridge'a, czyli kart interfejs sieciowy, z którego będzie korzystać nasza maszyna wirtualna. No i zostawiamy tutaj wartość taką jaka nam się podpowie. Następnie mamy MAC adres, tutaj też możemy zostawić wartość domyślną, a następnie możemy ustawić naszego VLANa, czyli jeżeli mamy wirtualne sieci LAN u siebie w sieci, możemy tutaj nadać taką wartość, natomiast w naszym przypadku jest to wartość pusta. Następnie mamy wielkość MTU. Tutaj też zostawiamy wartość pustą, czyli wartość standardową. I na koniec mamy pytanie, czy nasza maszyna ma wystartować, kiedy instalacja dobiegnie do końca. I tutaj zaznaczamy opcję tak i klikamy Enter. No i na samym końcu również informacja, czy jesteśmy gotowi do utworzenia maszyny wirtualnej Home Assistant 15.2. Klikamy, zatwierdzamy Yes i czekamy, aż nasz Home Assistant się zainstaluje. Kiedy proces instalacji zostanie zakończony, będziemy mieć taką informację Completed Successfully i oznacza to, że nasz Home Assistant został zainstalowany. W lewym menu pod tutaj Proxmoxem B pojawi się taka strzałka, która umożliwi rozwinięcie opcji. Powinna pojawić się tutaj opcja nowa pozycja pod tytułem 100 i w nawiasie ha.local. Po kliknięciu w tą opcję mamy informacje na temat naszego Home Assistanta oraz, że tak powiem, wszystkich zasobów i podsumowania naszej maszyny wirtualnej, która aktualnie jest już wystartowana i Home Assistant pewnie pod spodem już się nam uruchamia. Możemy kliknąć sobie w opcję Console po to, żeby podejrzeć, co nam się dzieje z naszą maszyną Home Assistanta. I po wejściu w naszą konsolę, jeżeli nasz Home Assistant wystartuje, będziemy mieć tutaj informacje na temat przydzielonego przez nasz serwer DHCP adresu IP naszego Home Assistanta. Czyli przechodząc do nowej zakładki, możemy sobie tutaj wpisać 192.168.0.210.8.1.2.3, czyli port, na którym jest uruchomiony Home Assistant. Po wejściu mamy informację, że trwa przygotowywanie Home Assistanta. Kiedy proces konfiguracji się zakończy, przywita nas nowy ekran. Witamy i dzięki temu będziemy w stanie już założyć i stworzyć swój inteligentny dom. Natomiast w dzisiejszym odcinku nie będziemy się tym zajmować. Odcinek na temat Home Assistanta już jest na moim kanale, dlatego polecam Tobie wrócić do tego odcinka i link pewnie znajdziesz gdzieś tutaj u góry. I to by było na tyle. Jak widzisz, terminal HP T630 to świetna i niedroga baza pod Home Assistanta. Dzięki instalacji na Proxmoxie masz pełną elastyczność, a jednocześnie stabilność i niezawodność, której potrzebuje każdy system automatyki domowej. Sprzęt działa cicho, właściwie bezgłośnie,
pobiera minimalną ilość prądu i daje Ci kontrolę nad Twoim Smart Home 24 godziny na dobę. Gdy Home Assistanta masz już zainstalowanego, oczywiście możesz wtedy przejść do kolejnych moich odcinków, w których tłumaczę dokładnie wszystkie podstawy Home Assistanta, wszystkie pojęcia, które powinieneś znać, jeżeli chodzi o poruszanie się w Home Assistancie oraz instalację najbardziej niezbędnych i podstawowych dodatków. Na dziś to by było tyle. Dzięki, że jesteście ze mną. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to od razu, klikając na dole w przycisk subskrybuj. No i do następnego odcinka na kanale Domosmart, gdzie technologia łączy się z codziennością. Hej!